A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli. Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, serdecznie witam w kolejnym odcinku, chciałem powiedzieć 6 rano, strasznych rekolekcji. Jak już mam nadzieję się zorientowaliście, wczoraj zrobiliśmy pierwsze 4 pieczęcie, czyli 4 jeźdźców apokalipsy. Dzisiaj robimy 5. pieczęć. Jest ona dosyć mocno wytłumaczona i myślę, że symbolicznie nie trzeba wam wiele tłumaczyć w tym fragmencie, który słyszeliście, ale jest tam pewna rzecz bardzo trudna, o której chciałem trochę powiedzieć, bo ona będzie dzisiaj trudne. Będziecie dzisiaj zawiedzeni, bo to jest trudne, a to nieistotne. Na czym polega 5. pieczęć? Czyli na czym polega to 5. związanie nieszczęścia człowieka? Czyli to, co sprawiło, że nie możemy osiągnąć tego scenariusza, o którym Pan Bóg myślał, kiedy nas stwarzał. No chodzi o to, że w tym świecie słowo, i oczywiście chodzi nie o słowo ludzkie, nie o słowo naszej mądrości, tylko o słowo od Boga, czyli Jego prawdę, nie jest przyjmowane. Jak mówi ta pieczęć, są ludzie zabijani dla Słowa Bożego i dla ich świadectwa. Czyli chodzi o to, że w tym świecie, od początku tego świata i tak będzie aż do końca, moi drodzy, Słowo Boże nie jest powszechnie przyjmowane. I będzie tak do końca świata, że ludzie nie będą chcieli słuchać prawdy, która płynie ze Słowa Bożego. Mało tego. Ta prawda Słowa Bożego będzie się również jakby odzwierciedlała w ludziach, czyli będą ludzie, którzy będą żyli według tego Słowa. I będą żyli cudownie, bo jak się żyje według Słowa, to się żyje pięknie. Będą kochali, będą potrafili przebaczać, będą swoje życie poświęcali dla innych i nawet takie świadectwo, czyli już nie tylko doktryna, już nie tylko jakaś prawda płynąca od Kościoła, ale bardzo konkretna miłość konkretnych ludzi będzie negowana. Zauważcie, mamy tego, przez takie przykłady idźmy, żeby to pokazywać, jak to się dzieje w świecie. Oczywiście to są wszystko rzeczywistości duchowe, ale tak jak wam mówiłem, one się zawsze przejawiają jakoś tam w świecie. Weźcie taką na przykład Matkę Teresę z Kalkuty. Mogłoby się wydawać, że jej życie, no to już jest coś niepodważalnego, tak? No kobieta poświęciła calutkie życie po to, żeby kochać, żeby oddać swoje życie tym, którzy potrzebują. No to jest w ogóle coś niewiarygodnego. Dla większości ludzi Matka Teresa, nawet jeżeli ktoś Kościoła nie lubi, to, że tak powiem, Matka Teresa to jest ktoś. A zauważcie, że mimo to jest ogromny ruch też ludzi, którzy próbują ją całkowicie zdyskredytować. Czyli jakby jest sprzeciw nie tylko względem nauki, która płynie od Pana Boga, ale jest też sprzeciw, jak mówi ta pieczęć, względem świadectwa ludzi, którzy żyją tym słowem. Że to wszystko się neguje i kochani, będzie coraz gorzej. Wczoraj czytałem, no tego słuchacie już trochę później, więc to było parę tygodni temu, ale wczoraj czytałem w gazetach, że parlament francuski podjął ustawę, kochani, ustawę państwową, że idzie się do więzienia za mówienie w internecie o tym, że aborcja jest zła. Czy wiecie, do czego dochodzi? Już nie chodzi tylko o to, że aborcję można uznawać bądź nie uznawać za zło. Tylko samo to, mówi francuski parlament, po prostu genialny, że ktoś w internecie napisze aborcja jest złem, to ustawa mówi, że mu się należy więzienie, chyba do 5 lat więzienia, czy do 2, już nie pamiętam, do 2 albo do 5 lat więzienia, dlatego że sprawia dyskomfort komuś, kto mógłby chcieć popełnić aborcję. I nie może ten ktoś się natknąć, jak mówi ta ustawa, na sfałszowane informacje o tym, że aborcja jest czymś złym. Niewiarygodne. Dla mnie to się po prostu w głowie nie mieści. Uwaga, co to jest? To jest dokładnie to. Kochani, to jest 5. pieczęć. Tak jak wam mówiłem, ona nie jest dopiero na końcu czasów. Ona się dzieje od początku świata, czyli od początku świata ludzie, ten świat, nie chcą przyjmować słowa i nie chcą przyjmować tych, którzy tym słowem żyją. Mało tego, jak mówi ta pieczęć, oni będą zabijani. Czyli za to słowo idzie się na śmierć. Na razie jest tylko 2 do 5 lat w więzieniu. Za jakiś czas, jak się ta pieczęć rozwinie, to za mówienie o tym, że coś jest prawdą albo nie, coś jest złem albo coś jest dobrem, ludzie będą mordowani. Tak mówi ta pieczęć. Wiem, jak to strasznie brzmi, ale jest tu jeszcze jedna straszniejsza rzecz. To jest takie zdanie, które wiem, że jeży bardzo wielu ludzi, kiedy to słyszą, bo ono się zupełnie nie zgadza z takim naszym myśleniem, no właśnie o świecie, o Bogu, o sprawiedliwości i tak dalej. Zauważcie, kiedy ci mordowani, którzy tam zginęli dla Słowa Bożego, mówią: Panie, dokąd jeszcze będziesz pozwalał, żeby mordowano nas i żeby nie ponieśli sprawiedliwej kary ci, którzy to zrobili, to nagle się odzywa głos, który mówi bardzo dziwną rzecz. Mówi: odetchnijcie jeszcze chwilę, bo jeszcze muszą być zabici wasi bracia, którzy mają być zabici. Słuchajcie, to jest jakaś w ogóle straszna wiadomość, bo co ona mówi? Ona w naszych uszach brzmi tak. Pan Bóg wie, kto będzie zabity za słowo, kto będzie
umęczony za głoszenie prawdy i Pan Bóg wydaje się mówić, nie uratuje go, bo on musi zginąć. Zobaczcie, w naszych uszach to brzmi po prostu jak potworny zgrzyt. Jak coś, co w ogóle, jak to Pan Bóg może na to pozwolić? Otóż, kochani, to jest oczywiście bardzo trudna kwestia, ale chciałem wam podać tu jedną rzecz. To, że tak się dzieje, to, że Pan Bóg tak mówi, jest oznaką jednego. Pan Bóg jest wierny temu, co nam dał. Czytałem jakiś taki genialny komentarz do tego, na czym polega ludzka wolność. Że dzięki temu, albo raczej przez to, że Pan Bóg dał ludziom wolną wolę, to stracił swoją. W sensie stracił swoją wszechmoc. Zobaczcie, dopóki nie było człowieka, Pan Bóg jako jedyny istniejący mógł wszystko. I w jaki sposób Pan Bóg postanowił stworzyć człowieka? Stworzył człowieka, którego obdarował wolną wolą, czyli obdarował go możliwością czynienia zła, na przykład możliwością zabijania tych, którzy będą wierni Słowu Bożemu. I Bóg jest konsekwentnie wierny temu darowi. Czujecie to w ogóle? Bóg obdarował kogoś wolnością i ten ktoś mówi, ja w tej wolności postanowię, że zabiję tego, kto jest wierny Słowu Bożemu. I Bóg mówi, jestem wierny temu darowi, który Ci dałem, czyli Twojej wolności. Nie zabiorę Ci go, dlatego że dałem Ci go, a ja nie odbieram moich darów. I nawet jeśli wykorzystujesz mój dar do czegoś złego, to nie zabiorę Ci tego daru. Kochani, wiem, że większość z Was ma w sobie teraz takie wielkie nie, że nie, to się nie godzi z Bożą dobrocią, z Bożą miłością i tak dalej. Nie, kochani, to jest coś niesamowitego. Pan Bóg jest wierny temu, jak nas stworzył. Pan Bóg, skoro dał nam wolność, to nam dał. I Pan Bóg wie, to będzie oznaczało, że jeszcze ileś ludzi zginie, dlatego że ktoś swoją wolność wykorzysta po to, żeby komuś wyrządzić krzywdę. I Bóg do końca tego świata będzie wierny swojemu darowi. Jak zobaczycie, w jednym z ostatnich akapitów Apokalipsy, w jednym z ostatnich momentów otwierania tych pieczęci, w pewnym momencie Bóg obejmie władzę. A to znaczy, że skończy się ta wolność. Ale dopóki jesteśmy w tym świecie, Bóg obiecał, że ten dar mamy właśnie w taki sposób. Nie to, że potem go zabierze, tylko potem zobaczycie, jak on się przekształci. Ale to dopiero na końcu czasów. Dlatego, że Bóg musi być wierny temu, co nam dał, temu, jak nas stworzył. To wbrew pozorom jest niesamowita wiadomość. Bóg mówi, jestem wierny darom, które Ci dałem. Nawet jeżeli te dary wykorzystasz przeciwko mnie, to ja jako Bóg nie zabiorę Ci ich, bo powiem, no słuchaj, źle je wykorzystujesz. Tylko zrobisz z nimi, co chcesz, a ja będę wiernie, pokornie patrzył na to, co z nimi robisz. To jest niesamowita wiadomość. Kochani, pomyślcie dzisiaj o tej piątej pieczęci. Czyli o tym, po pierwsze, czy wy sami żyjecie według słowa, jesteście gotowi ponieść śmierć za to słowo. Po drugie też, no właśnie, jak patrzymy na tych wszystkich, którzy nam to odbierają, na ich wolność, jak tak się często oburzamy na Pana Boga, czemu Pan Bóg to robi? Bo Pan Bóg jest wierny swoim obietnicom. Trudne to jest, wiem. Tylko nie wiem, że dzisiaj jest strasznie trudny temat. Mnie też, kiedy to czytałem i kiedy tą pieczęć sobie przemyśliwałem, to jest bardzo trudny moment. No ale jest też taka pieczęć. Więc o tym pomyślmy. O, lepszy no strach. Nie? Bo to już nie jest tam o jakichś tam prehistorycznych stworach, tylko Tylko jedziesz. Francja. Francja. A pamiętasz ten taki przypadek o reklamie wideo w necie czy w Z telewizji? dziećmi Z dziećmi chorymi. i zespołem No to Downa. tak samo Francja, nie? No. Że I nie mamy chodziło, tego... tak było pokrętne to wytłumaczenie, Tak. że ktoś, kto dokonał takiej decyzji, Będzie się czuł się źle, dyskomfortowo. jak zobaczy szczęśliwe dziecko z Downem. To jest po prostu, no to jest dokładnie to. To jest dokładnie apokalipsa. No. Że ludzie nie przyjmują słowa i potem będą za to mordować. No. Już się do więzienia idzie za te rzeczy, a za chwilę będą po prostu karę śmierci wyznaczać za to, że będziesz mówił prawdę. A co jest mądrzej? Milczeć i jakby nie odzywać się publicznie po to, żeby się Nie. narazić na karę Nie. i działać Narażać w się podziemiu, narażać się czy na narazić karę. się, zginąć i przestać działać. Ale też każdy musi poszukać swojej własnej drogi, nie? Nie wszyscy muszą tak samo. Czasem jest ważne milczenie, czasem jest ważne jawne pójście nawet na śmierć, nie? Trudne to jest, no ale to jest geniusz apokalipsy. Dobra. Tyle na dzisiaj w takim dosyć trudnym temacie. Jutro chciałbym powiedzieć, że będzie łatwiej, ale nie będzie, bo to będzie 6. pieczęć. Jak się domyślacie, będzie jeszcze gorzej. No to zapraszam serdecznie na jutrzejszy odcinek. Z Bogiem, pa!